Jakiś czas temu w internecie zaczęło być głośno na temat pewnego bloku socjalnego, którego wielu nazywa blokiem grozy. Codziennością mieszkańców bowiem stały się liczne pożary, rozboje i ciągły strach. A dzieje się tak ponoć odkąd zakwaterowano w nim rodziny z dziećmi oraz ludzi mających problemy z prawem. Niegdyś hotel, dziś prawie ruina. Jak naprawdę wygląda to miejsce? Kto tu mieszka i czy rzeczywiście jest aż tak niebezpiecznie, jak mówią? Koniecznie zobaczcie kolejny odcinek najstraszniejszych miejsc w Polsce, na który serdecznie Was zapraszam. Młoda 4 to dla mieszkańców Kielc najbardziej przerażające miejsce, które wolą omijać szerokim łukiem. Podobno w budynku systematycznie dochodzi do bujek, a nawet pożarów. W części okien nie ma szyb, a po korytarzach biegają szczury i pluskwy. Ale to nie wszystko. Historia tego strasznego budynku sięga lat 80., kiedy to zakład Iskra przekazał go miastu. Powstały tam mieszkania socjalne dla osób o niskich dochodach. Jak się szybko okazało, nie był to wcale trafny pomysł, ponieważ od czasu do czasu dochodziło tam do awantur, bujek, zakłócania ciszy nocnej, pożarów i włamań, a nawet podejrzanych zgonów. Niegdyś policja interweniowała tu niemalże codziennie. Na przykład w ubiegłym roku mundurowi byli wzywani do tego bloku ponad 30 razy. I nie tylko do awantur, ale na przykład do asysty karetce pogotowia. Lokator jednego z mieszkań przy ulicy Młodej 4 zostawił na ogniu garnek z potrawą, gdzie doszło do pożaru. Natomiast w marcu 2021 roku pod wieżowiec grozy podjechały aż 3 wozy strażackie. Ratownicy dostali wówczas sygnał o zadymieniu na 5. piętrze budynku. Do innego, bardzo okrutnego zdarzenia doszło jakiś czas później, kiedy 46-latek z 7. piętra przez okno wyrzucił 2 swoje psy. Niestety kundelki nie przeżyły. Słynny blok w Kielcach przy ulicy Młodej 4 nadal straszy. I choć władze miasta wielokrotnie zapowiadały jego wyburzenie, to nadal nie udało się wyprowadzić z niego wszystkich lokatorów. Z wieżowca do tej pory wykwaterowano już ponad 100 rodzin, ale ze 157 mieszkań 41 jest nadal zajętych, głównie przez osoby samotne. Wygląda na to, że słynny blok grozy szybko nie zniknie z krajobrazu Kielc.